Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Joanna i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. Dostaję od Was wiele zapytań odnośnie tego, ile potrzeba oczek na jakiś konkretny, interesujący Was rozmiar. Postanowiłam nakręcić filmik, będzie mi też prościej później właśnie odsyłać Was do tego filmika, niż po prostu każdemu z osobna tłumaczyć, bo komentarzy takich w tej kwestii jest dość sporo i ja oczywiście to wszystko rozumiem, bo każdy chciałby mieć jasno wytłumaczone, ile potrzeba nabrać oczek, żeby wydziergać konkretny projekt. Najczęściej tyczy się to oczywiście sweterków. Także zapraszam do obejrzenia i Wam zaraz wszystko krok po kroku wytłumaczę. Jest często tak, że ja mówię wymiary danego swetra, ponieważ uważam, że podanie na przykład, że jest to swetr na SM, oczywiście jest tak w moich też opisach, no bo tak to się też utarło, no ale podanie takich właśnie SM, no to same wiecie, że idąc do jednego sklepu zmieścicie się w SK. Idąc do drugiego sklepu, ta sama SK jest dla Was za duża, a idąc do trzeciego, ta sama SK jest dla Was za mała. Także najlepiej opierać się na centymetrach, czyli patrząc na swój własny rozmiar. Jak ja podaję, że jest 50 szerokości, na przykład 60 wysokości, to Wy sobie też spójrzcie, jaką chcecie mieć szerokość tego swetra. Lepiej mierząc się w dwóch newralgicznych punktach, czyli w klatce piersiowej i w biodrach, ale i wtedy patrząc oczywiście szerokość, nie obwód, no chyba, że dziergacie na okrągły sweterek, tak? Też patrząc na przykład nadgarstek sobie mierzę, biceps, tak, bo jest to dość też właśnie newralgiczny punkt, gdzie najczęściej mamy szerzej lub mamy wężej. Także to jest podstawa, tak? Pomierzcie się. No i załóżmy, że ja podaję, że sweterek na dole ma 50 cm szerokości. I do wykonania tego sweterka ja nabieram 100 oczek. Tutaj jest też fajna próbka obliczeniowa. Mi wychodzi z próbki obliczeniowej, że potrzeba 10 na 10 cm, czyli na 10 cm szerokości, potrzeba nabrać 20 oczek. Czyli teraz, żebym miała te 50 cm, muszę nabrać 100 oczek, ponieważ 5 razy 20 jest 100. Czyli tak, 10 cm ma 20 oczek, a 20 cm ma 40 oczek, tak? Dalej tam 40 cm ma 80 oczek, no i 50 cm ma 100 oczek. 5 razy 2 jest 100. 4 razy 2 jest 80. Mam nadzieję, że to rozumiecie, tak? Czyli 10 cm szerokości, mając 20 oczek, to jeżeli chcemy mieć 50 cm szerokości, to musimy nabrać 100 oczek. I ja podaję, że nabieramy na drutce 100 oczek. A Wy chcecie mieć sweterek, który będzie większy. I na przykład nie chcecie mieć 50 cm szerokości, tylko chcecie mieć powiedzmy 80 cm w szerokości. I w tym momencie, jeżeli 10 cm ma 20 oczek, to żeby uzyskać Wasze 80 cm, musicie wziąć 8 razy 20 oczek. 8 razy 20 oczek daje 160 oczek. I to będzie dla Waszego sweterka, dla Waszych konkretnych wymiarów. Jeżeli sobie tam zmierzycie, to już jest taka czysta, wiecie, matematyka, kalkulator by się tutaj przydał i tyle, nie? Czyli mierzycie sobie, tak? Spokojnie i patrzycie, że potrzebujecie
80, no potrzebuję, albo na przykład mniej potrzebujecie 30. No to w tym momencie, jeżeli 10 cm to było 20 oczek, czyli 3 razy 20 to jest 60. Czyli Wy nabieracie 60 oczek, mniej niż ja na przykład podałam, ponieważ ja robiłam dla tej szerokości 50 cm, tak? Więc weter. Uwzględnijcie też, że to każdy też zmiana wyłęki i zmiana rozmiaru druta dla swojego projektu, że najlepiej wtedy samemu wykonać tą próbkę obliczeniową. Nie tą, którą ja Wam tam podaję, bo z reguły, jeżeli będziecie dziergać na tych samych drutach, co tam jest na przykład w moim filmiku, czy też w innym jakimś tam filmiku, czy w gazecie, czy w jakimś innym projekcie i jest tam napisane, że dla rozmiaru powiedzmy S trzeba nabrać 100 oczek i to są druty 4 i taka włóczka i Wy też bierzecie 4, a chcecie rozmiar XL, no to właśnie tam też powinna być jakaś tam próbka napisana, że musicie nabrać po prostu więcej oczek, czyli tak jak mówiłam, no w zależności od tego, ile tych oczek mieści się w 10 cm. I to się tyczy tych samych drutów, po prostu wtedy jest prościej. Ale jak bierzecie inne druty, czasami jest tak, że nawet nie powinno tak być, ale zdarza się, że mimo wszystko mimo wszystko zmieniając wełenkę może być liczba oczek inna. Czasami to chodzi tylko o jedno oczko. No wiecie, no też jedno oczko nie robi różnicy. Tak jak producent mając druty 5, to nie wiem, czy już było w tym filmiku, czy będzie, to Wam też pokażę, że różni producenci i nagle się okazuje, że druty 5 mm wcale nie mają 5, bo jedne mają 5, ileś, a drugie mają 4, ileś, no chyba tam 4,8, a drugie mają 5, na przykład 2. To są minimalne różnice, ale no, niemniej jednak, jeżeli Wy też będziecie miały różnicę w tej próbce obliczeniowej, czy tam w wyłęce, że mi wychodzi na przykład 20 oczek, a Wam wyjdzie 21 oczek, no to też nie będzie to jakieś straszne. Nic takiego się nie stanie, bo 1, 2 oczka, 3 nie zrobią aż takiej strasznej różnicy. Mówię o szerokości, tak? O konkretnie szerokości, żeby się na przykład załamywać. Chociaż ostatnio też się pomyliłam i dziergałam komin i zawsze dziergałam po prostu z innej włóczki. I tak jakoś, wiecie, jak kondoroszkarski, biorąc inne druty i inną włóczkę, też nabrałam 80 oczek. Była to różnica 10 oczek i jednak przy kominie zrobiło sporo różnicy, no ale 10 oczek to jednak faktycznie zawsze zrobi. No ale jedno oczko czy 2 nie zrobią różnicy. Także tak, po kolei. Mierzymy się, czy na przykład nadgarstek mierzymy, czy właśnie te newralgiczne punkty i wtedy patrzymy, że potrzebujemy tutaj na nadgarstku mieć 30 cm i ile nabrać oczek, no to jak już kupiłyśmy włóczkę, nabieramy sobie ileś oczek i wtedy sprawdzamy tę ilość oczek, która wchodzi w 10 cm. Tak, patrzymy, że 10 cm to jest 10 oczek. No i wtedy my tutaj mierzymy, musimy mieć 30 cm, wobec czego musimy nabrać 3 razy 10, czyli 30 oczek. Tak? To jest taka czysta matematyka. Jeżeli 10 cm ma 10 oczek, to 30 cm będzie miało 30 oczek. Tak? 3 razy ta ilość oczek. Ilość centymetrów, ta pierwsza cyferka, czyli tam jak jest 10 cm, 20 cm, 30 cm, to zawsze bierzemy tą pierwszą cyferkę. 1, 2, 3, 4.
i ilość oczek, czyli do 10 cm 10 oczek, do 20 cm jest 20 oczek, do 30 cm jest 30 oczek. Jeżeli 10 cm to jest 20 oczek, to dla 20 cm będzie to już 40 oczek. Do 30 cm będzie to jest 60 oczek, czyli 3 razy 20 oczek to jest te 60 oczek potrzebnych do 30 cm. Nie chcę Was jakoś, wiecie, matematyka i tak dalej, no bo tak naprawdę wszystko to jest czysta matematyka, te wszystkie obliczenia. Nie jest to żadna tajemnica, nie jest to jakieś komplikowane, niemniej jednak po prostu to jest czyste mnożenie. Wiedzieć, ile centymetrów chcemy osiągnąć i ile jest oczek w danych i ile jest oczek w 10 cm, bo wtedy łatwo nam jest po prostu dodawać 10 plus 10 plus 10, no i chcemy ten. Oczywiście, jeżeli chcemy osiągnąć na przykład 25, a nie 30, tak, w nadgarstku, czyli połówkę, no to też jest proste, czyli 10 cm to jest 10 oczek, 20 cm to jest 20 oczek, no i jeszcze mamy pół, czyli połówkę tej dziesiątki, tak? Czyli wtedy mamy 25 oczek. Czyli 2,5 razy 10 i wtedy to jest 25 oczek, tak? Tak z tych. Czyli jeżeli chcemy mieć na przykład 33 oczka, znaczy 33 cm, przepraszam, 33 cm nam tutaj wychodzi, no to musimy mieć 3,3 razy ilość oczek, która jest w 10 cm. Jeżeli w 10 cm jest to 10 oczek, to 3,3 razy 10 wychodzi nam 33 oczka. Staram się jak mogę. Mam nadzieję, że to pomoże Wam jakoś rozjaśni i ułatwi sobie przekalkulować, żebyście miały tak dla siebie, dla swojego konkretnego rozmiaru wiedzę, ile nabrać tych oczek, żebyście nie musiały się tak sugerować tym, że tych oczek ma być tyle, ile w filmiku, czy jakoś tak wiecie, że dla sugerowanego rozmiaru XL. No bo tak jak mówię, rozmiar rozmiarowy jest nierówny i łatwiej jest dobrać sobie, skoro już dziergamy swój wyrób jakby dla siebie, no to po prostu zróbmy tak, żeby po prostu pasował idealnie dla naszych wymiarów. Czasami dziergamy dla kogoś, no to też mniej więcej chyba możemy się zapytać o wymiary, nie mam nadziei. No, też dotyczy się to czapek czy komina, tak, że chcemy na przykład, jest też było takie pytanie, czy komin jest luźny i czy nie jest luźny. No, na przykład ten komin na moim kanale jest dla mnie luźny. No ale ja na przykład mam obwód głowy 55 i taką, nie wiem, dość chyba szczupłą szyję. No ale ktoś na przykład ma koka albo kitkę nosi. I wtedy on na przykład chce mieć ten komin szerszy, albo w ogóle lubi szersze no to po prostu mierzy dookoła. Ja bym chciał mieć szerokość. Patrzy sobie, ile mu wychodzi oczek w 10 cm i wtedy rozkłada sobie ilość oczek na te centymetry, tak? Według tego schematu, który mówię. 10 cm ma na przykład 15 oczek, tak? No to żeby było 100 cm, chcę mieć na przykład dookoła 100 cm, no to musi być 150 oczek. Jeżeli 10 cm ma 30 oczek, no to jeżeli chcemy mieć 100 cm dookoła, no znaczy akurat na komin się skupiam, no to musimy mieć 300 oczek. Jeżeli 10 cm ma 8 oczek, to jeżeli chcemy mieć 100 cm, no to jest 80 oczek. No. I tak to po prostu bardzo jakby matematycznie można sobie usprawnić życie i
swój konkretny projekt zrobić dla siebie bez konieczności nawet pytania się o to, ile muszę nabrać oczek na rozmiar na przykład S, a ile muszę nabrać oczek na to, żeby zrobić rozmiar XL. Tak, bo mówię, rozmiar rozmiarowi nie jest równy, a poza tym na przykład ktoś, kto ma rozmiar S, chciałby mieć ten sweterek troszeczkę luźniejszy, no to sobie po prostu tak zmierzę do tego w centymetrach, w tych mówię, newralgicznych punktach, ile tych centymetrów tam powinno być. Może zrobić też tak, że ma jakiś swój sweterek ulubiony, niekoniecznie wydziergany przez siebie i też sobie sprawdzić, ile on ma tych szerokości, ile ma wysokości i zbudować jakby te centymetry i w te same dla tego projektu, który będzie dziergać i przeliczyć właśnie według tego schematu, który Wam podałam. No myślę, mam nadzieję, że to Wam jakoś pomogło, tak jakby rozjaśniło ileś oczek, nie? I że już jakby w tym momencie będzie to jasne. To jest tak zwana też próbka obliczeniowa. O próbce był filmik, ale ja być może wtedy to były moje początki, tak chyba za dużo się jąkałam. Bez czego jeszcze jaśniej Wam mówię, no ilość rzędów jest łatwiej, którą potrzebujemy, bo w tym momencie widzimy sobie po centymetrach, jak nam projekt rośnie, czy już wystarczająco, czy nie, to więc nie będę się już aż tak skupiać, no ale wiadomo też, że 10 centymetrów do góry to jest ilość, trzeba sobie zobaczyć, ile rzędów wchodzi i wtedy tą ilość rzędów mnożymy razy ilość centymetrów, którą chcemy osiągnąć. Przy czym zawsze, jeżeli jest to 10, 20, czyli jest to dziesiętna, to mnożymy oczywiście tą pierwszą liczbę, czyli to 0 ucinamy. Natomiast jeżeli jest to połówka, no to, czyli jeżeli chcemy mieć na przykład 25 cm, to robimy przecinek, czyli 2,5 razy ilość oczek. Tak, czy tam 3,3 razy ilość oczek, jeżeli chcemy mieć 33 cm. No, dobra. Nie będę już więcej kręcić na zasadzie, żeby się nie zapętlić w wyjaśnianiu, bo wiecie, im za dużo gadania i wyjaśniania, tym może być bardziej skomplikowane. To do zobaczenia Was w kolejnym filmiku. Przeliczcie sobie na spokojnie w domu, w razie czego zawsze oczywiście mogę Wam pomóc. I fajnie jest na przykład nawet nie pytać się rozmiar na S, na M, tylko po prostu chcę mieć rozmiar, chcę mieć szerokość 50, chcę mieć szerokość 100, to będzie naprawdę bardzo, bardzo prosto. I myślę, że wtedy też same zobaczycie, że jak będziecie patrzeć na centymetry, nie na rozmiar X literkowy, czyli tam X, rozmiar XL, rozmiar L, tylko na centymetry, to Wam się to jakby wyklaruje i okaże o wiele prostsze w obliczaniu, ile tych oczek potrzeba. Dobra, to do kolejnego filmiku, do zobaczenia i miłego obliczania i dziergania.